tak wygląda rzeczywistość osoby podróżującej, niestety. Do wujka! Do wujka! Co to dziewczyny? Dawaj, zabierz nas. Właśnie osoby bezdzietne przyjeżdżają do Afryki i mają już dzieci. Nie jest to śmieszne, nie jest to zabawne, nie można z tego drwić, moi drodzy. Ale tak wygląda rzeczywistość osoby podróżującej, niestety. Trzymajcie się, dziewczyny. Witam Państwa bardzo serdecznie w czwartym odcinku z Wybrzeża Kości Słoniowej. Przedzieramy się aktualnie przez Abidżan na wylotówkę w kierunku Yamoussoukro, czyli aktualnie stolicy. Do 1983 Abidżan było stolicą, dziewczyny, uciekamy, było stolicą, proszę ja was, było stolicą Wybrzeża Kości Słoniowej, a po 1983 już tęże funkcję przejęło Yamoussoukro. Szefową zgubię. Dawaj, idziemy, tam później pójdziemy w lewo i damy radę. Z szefową nie jest tak łatwo. Powiem ja wam. Śmieci bardzo dużo. Nikt nie dba o to, bo w sumie miejscówka nie turystyczna. O. Bonjour! No time, bro! No time! Sytuacja taka, że tam jest nasza droga, najprawdopodobniej autostrada. Chłopaki już sobie tutaj herbatkę piją, kawkę piją. A my tutaj już wychodzimy z takich slumsów miastowych, żeby się przedrzeć na drogę. Szefowa takiego hot doga robi, wariata. Jajko. O kurde, jak zawinęła. Sosy, nie sosy. Ale długie. Wygląda dobrze, ale boję się. Boję się, cykam się. Bo później 2 dni wyrwane z życia. Jedna przyjemność u szefowej, później 2 dni przyjemności w toalecie niestety. Tak to jest, trzeba mieć nos. Merci beaucoup. O, merci beaucoup. Merci. Polonais. Oj Boże. Pojechali. Tutaj z mamuśkami jedziemy. Mamuśki nas zgarnęły z drogi. Szefowa cała siedzi. Jak wsiadaliśmy, to myślałam, że nas zjedzą po prostu. Tam cała ekipa na tyłach. I jakoś idzie, no ale brak znajomości języka francuskiego jest dość złożony i skomplikowany. I love you, Jak się mówi? Je t'aime? Je t'aime? No, Ja Je t'aime? Kocham cię. Thank you, merci. Merci. Goodbye. No i pojechali dalej, no. No, tak to jest z wodą. Ale widzicie jaka serdeczność, a za bilet to broń Boże. Nikt nie chciał. My jedziemy w tamtą stronę, ekipa pojechała w tą stronę, wszystko się zgadza idealnie. Aż tutaj szefów wstał, w ogóle tak go przejęło. Wylot z miasta, chłopaki naganiają transport. Tutaj miejski slums, proszę bardzo, bo taniej, bo daleko od centrum, bo ziemia tańsza i takie tam. Tutaj targ lokalny, tam widać, że zwierzęta sprzedają.
I to wszystko ma swój sens. Chociaż na pierwszy rzut oka wydaje się chaotyczne z każdej możliwej strony. Tutaj koleżka chciał bluzkę strzelać, ale uważajcie na takich delikwentów. Prosta w ogóle piłka. Jak ktoś się do ciebie klei, no to próbuje twoją percepcję i wszystko skierować na to przytulenie. Coś się dzieje. Woła koleżka już się kręci obok, no i łatwiej takiemu koleżce jest coś zawinąć. Więc pamiętajcie o tym, aż sprawdzę, czy mi hajsu nie zabrał. Dobra. Pamiętajcie o tym, żeby być uważnym i zawsze jak już coś jest takie, wiecie, intryga w powietrzu, to się zabijamy i spadamy. I takie kręcenie kamerą, jak ja teraz to robię, to powiem wam jedno. Jedzie koleś tak jak tutaj, smyki kamery nie ma. Bonjour. Ja i trochę francuskiego. Trochę pod szkole, o jak szefowa idzie. Jakbyś wyskoczył jak Filip z konopi, to byś dostał bęcka. I by nie było w ogóle, i by nie było tematu. Szczerze powiedziawszy. Wybrzeże Kości Słoniowej, Bemka. Chciałem powiedzieć młodego pokolenia, wielkie marzenie. Nie pamiętam jaka tam była, 300 czy nie pamiętam jaki model tej Bemki, ale zauważcie, że Wybrzeże Kości Słoniowej gdzie jest, a Niemcy gdzie są. Drogie części, posiadanie BMW jest pokazem statusu, bo niestety jeżeli aut jest bardzo mało, to części są drogie, a jak części są drogie, to może sobie tylko na to pozwolić ktoś bogatszy. Ale damu... No bag. No plastik. Szefu nakręcił kanapkę. Dobra, dam mu 500 na pewniaka. Szefu nakręcił kanapkę, Nie, tutaj to jest mięsko, tutaj wątróbka się robi. Tu przyprawy, cebulka, olej, chlebek. Tutaj szefowa, ten bardzo uczciwy. Merci beaucoup, monsieur. Merci. I Ania za kanapeczkę zapłaciła, ile zapłaciłam? 300? 300. Bardzo pięknie to wyczuła, bo to trzeba obserwować, bo niestety białasa to się i z 3 razy ściągnie. Ale A teraz sobie. dobra, szybki test. Test. Uważaj, bo kolega ci chapnie. A Mama. Na razie tylko bułka. na razie bułka, ale dojdziesz do środka w połowie dnia, Wygląda to dobrze. to będzie git. Życie jak w Madrycie. Idziemy panowie. Na wylotówkach z miasta są miejscówki, gdzie są autobusy. Przy takich miejscówkach zawsze wali szczynami. No jest ogromny syf, ale wali szczynami do tego stopnia, że aż po nosie normalnie i po oczach, aż oczy łzawią. Szefowa w takich warunkach nawet jest w stanie się stołować. A mówi mi Oj, czasami, śmierdzi. że ja... No szczynami, nie? Kanapka ze szczynami. Fuja. Co się stało? Nie jest dobrze. Miała być pyszna kanapka z kurczakiem, ale to wątróbka. Ale to na środku, to nie jest kurczak? No nie. Weź zje, to jest kurczak, to jest wątróbka, to jest kurczak. Co ty spróbuj? No ale jak ty już masz... A nie, to wątróbka. Temu takie tanie było. Temu kosztowała 2 Bardzo zł. źle. Zapytaj kolegę, czy chce. No zaraz kogoś zapytam. Merci. Trzeba na pewniakach języka za przewodnika. Tutaj ktoś tego nie ogarnął i wywalił w barierę. My musimy się przebić na tamtą stronę, bo w tamtą stronę lecimy. Kanapka została oddana koleżce naszemu tam. Niech dobrze służy, on wątróbkę to pewnie owali w 3-4 sekundki. Pod mostem zawsze gorzej niż szczynami wali. Jak zejść, żeby łba nie rozbić i żeby przeżyć? Tam nie ma schodków, a BHP bezpieczeństwa, schodzenia szybkiego pod mostem. Dobra, ja idę w sandały trekkingowe, daję radę. Szefie, a szefowa zejdzie? Daję rękę, daj. Zejdę. I mówcie mi, że sandały nie są wszechstronne. Uważaj, Hania, żebyś w dwójkę nie wlazła, bo tu bardzo łatwo o to.
idealna wylotówka dla każdego autostopowicza, niezależnie od levelu, od poziomu zaawansowania, moi drodzy, bo tutaj po prostu się autostop musi wręcz sam złapać. Podjechaliśmy z chłopakami kawałeczek, wysadzili nas tutaj na tym rądku, w tym parku, gdzie sobie ludzie chillują w kamakach i w namiotach, sobie odpoczywają. Teraz musimy się przebić tutaj na główną drogę i tutaj za drzewkami jest pan policjant, a pan policjant lubi łapać ludzi, którzy na przykład nie włączą kierunkowskazu, albo na przykład mają wypaloną żarówkę, albo może gaśnicy nie mają. Fucha policjanta jest słabo opłacalna, więc musi sobie pomagać. No ładnie, ty. Musi sobie pomagać też tak zwanymi datkami obowiązkowymi od kierujących pojazdami. Tutaj z przodu jeden policjant, pan policjant. Tutaj drugi pan policjant. Wszyscy czekają na tak zwany złoty pieniążek. Co tu nasi bracia robią? Po banerach można wnioskować, że olej palmowy, ten, który jecie w nutelli, ten, który jecie w różnego typu ciastach, babkach, batonach. No, wszędzie jest ten olej palmowy, moi drodzy. O, tutaj majonez. Dobra, łapiemy. Pogadać co można, ale kto będzie jechał dalej? Zmiana. O, autobus jedzie. Ale ma klimatyzację, Okna zamknięte, to oznacza, że klimatyzacja jest. Ale my jedziemy jakimś ekskluzywnym autem z językiem angielskim, z zaproszeniem na herbatę do chaty. Się żyje, kierowniku. Się żyje, się gra, się jeździ, się podróżuje, się smakuje, kolegów się poznaje. O, i szefowa jest. Nie idzie nam, ale dzięki temu, że nam nie idzie, to będziecie wiedzieć, ile kosztuje paliwo na Wybrzeżu Kości Słoniowej. Więc tak, tłumaczę. To jest jedna z rządowych stacji paliwowych, tak jak u nas Orlen na przykład. Jak ktoś z Orlenu ogląda, to moglibyście współfinansować kierownicze podróże, bo ile można stopem jeździć. Dalibyście z 1000 litrów paliwa, to by pojechał hulajnogą na silnik. 715 sefa to jest, moi drodzy, jakieś 4,70 za paliwo. 4,70. Super. To jest mniej więcej jakieś 5,70 za litr paliwa tego lepszego. Takie 9,8 bym powiedział. Super. Czy to jest mało, czy to jest dużo? Odpowiedzcie sobie sami, biorąc pod uwagę poziom rozwoju kraju i PKB względem Polski. W Polsce to paliwo kosztuje aktualnie, jak dobrze pamiętam, mogę się mylić, możecie powiedzieć, 6,40, 6,50. Zobaczcie, jak nieznaczna różnica. Kolega z gimnazjum. No i patrzcie, i zaraz tego ładujemy na tył i jedziemy. Najważniejsze, że do przodu, nieważne jak, najważniejsze, że do przodu. Widzisz, jak płakał? Jak zobaczył ciebie, się nie zatrzymał. Tutaj jeszcze dzięki temu, że mamy czas, to pokażę wam, że tutaj nie można palić elektryka, co już jest naprawdę, pokazuje wyższą świadomość. No i najważniejsze to to, żeby tutaj nie napadać, nie? To też pokazuje. W ogóle Wybrzeże Kości Słoniowej, szczerze powiedziawszy, wypada naprawdę dobrze względem innych krajów afrykańskich. Jest takie doinwestowane, jest takie świadome, jest takie, powiedziałbym, rozwinięte. Udało się złapać stopa. Idziemy sobie do Yamoussoukro i idealne warunki, 20 stopni na zegarze. Koleżka, który zajmuje się
sprzedażą zakupuje i sprzedaje owoce nerkowca z Chin. Podrzucił nas, właśnie polecieli dalej. Witamy Państwa w Yamasukro. Bema na alusach to się nazywa luksus. Idziemy coś zjeść, bo normalnie już padamy. Co widać? Luksus? Nie, kościół widać. Kościół widać. Gdzie jest kościół? O, jest i kościół, takie Yamasukowe Taj Mahal. A my teraz idziemy tutaj do hoteliku. Dobrze, hotelik, kurde, w samiutkim centrum. Na grubo, zarekomendowany przez naszego koleżkę, takiego szacha, którego poznaliście z Liberii. Odcinki z Liberii. Koleżka był w Liberii i z nim trochę podróżowałem. Chodzimy. Jesteśmy w restauracją. Dawaj czarek. Widzicie, jakie czarki są tutaj? Tutaj są właśnie takie czarki. Czareczku. Mówiłem wam, że w Afryce jest inaczej, że te czarki jakieś takie dziwne. Czarinka, siad. A co tam, niucham sobie? Dawaj na światło. Widzieliście, jakie te czariny inne? Chodź, czarinka. O, proszę zobaczyć. Zupełnie inne te afrykańskie na wybrzeżu Kości Słoniowej. Ty wariatunciu, ty wujka. To jest jelonek taki mały. Taki w buszu występujący. No kto lubi wujka, się nic nie boje, kawał soli nic nie boli. No a teraz tak, daj kopytko. Daj raciczkę. Wujka, kto lubi tak wujka? A kto tak? No tak. No, co powiesz tutaj do widzów? Mówiłem wam, że te czarki zupełnie inaczej wyglądają, dziwne trochę. Hania się cyka. O, jak merda ogonkiem. No, a teraz pokażę wam. No, czarina. Ale ogonek lata tak góra-dół. Nic sobie, nie, serio. Hania się cyka. Nic fajnego. Czarina, nie atakuj tutaj. A tutaj jedzonko. No idź sobie. Stare. Czarinka. Idź do przyjaciela. Zobacz, to wołowinka z ryżem, ale było to naprawdę ciężko zjeść. A teraz wyobraźcie sobie Hanię i słonia. Jelonek atakuje. Jelonku, bierz ją. Bierz plecak. Zjedz jej plecak. No, czarinka. No bez takich. Nie wcinaj pasa biodrowego, no. Proszę zobaczyć, jesteśmy w hoteliku. Tutaj widać z hoteliku. O, przepraszam. Peżocik, nie peżocik. Ogólnie muszę powiedzieć tak, moje spostrzeżenia są następujące, że jest tutaj dużo ludzi pod różnym wpływem nie polityki, a mianowicie wpływem środków odurzających i to widać naprawdę mocno. Też jest dużo bezdomnych, znacząco więcej niż w Abidżanie. Zobaczcie, jaki tam jest motłoch. Niestety Yamasukro, będąc stolicą i będąc lokalizacyjnie, uwaga, lokalizacyjnie w centrum kraju, jest takim punktem przewalania się ludzi. Próbowaliśmy znegocjować cenę ze 180 zł na 100, ale się nie udało. Udało się na 135. Też całkiem dobrze, ale bez śniadania. Biorąc pod uwagę, że jedzenie jest tutaj bardzo słabe, ogólnie w całej Afryce muszę powiedzieć, że jest jedzenie bardzo słabe, więc osoby, które kochają podróżować ze względu na jedzenie, kompletnie Afryka wam odpada, moi drodzy. Siłą rzeczy nasz punkt docelowy jest tam, czy największa chyba na świecie bazylika, kościół chrześcijański, więc to jest nasz cel, taki Taj Mahal w Afryce. Tutaj się dzieje, a teraz wam wejdę, pokażę. Pod piątką mieszkamy, a hotel nazywa się La Motel Shell. Może Hania bez majtasów biega, więc nie chciałbym wam tutaj, wiecie, pokazywać od zaplecza. Najpierw idziemy tak. Tutaj jest szafa, jak tak kawalerka mała. Tutaj jest dywanik do modlitwy, a to oznacza, że mamy tutaj naszych braci muzułmanów. Tutaj korki przykipane. Proszę bardzo, podróżniczka pełną gębą.
Już coś pierze? Nie wiem, co. Tutaj taki kosz, żeby można było pranie zrobić. Elegancko. Będzie pranie robione. No ładnie. Kurde, ale powiem wam, że na warunki afrykańskie nie jest źle. Chociaż też, jak to mówią, cena czyni cuda. 3 razy C. Tutaj zobaczcie, takie łoże. Hania dzisiaj śpi ogólnie na ziemi, bo my razem nie śpimy. Żeby była jasność. Dobra. Telewizorek. Odpali się jakieś wiadomości afrykańskie. Lustro, żeby zobaczyć, jak człowiek wygląda. Oh yeah. No i rzecz jasna tutaj z widokiem na restaurant. Tutaj zobaczcie sobie restaurant. Nie ma w ogóle ludzi. I to jest dość ciekawe, że babka nie chciała nam spuścić ceny. Wolała wypuścić nas, wiecie, pożegnać nas, niż sprzedać tak jakby pokój. A bez sensu. Przecież każdy wie, że lepiej jest sprzedać, niż nie mieć klienta. Dobrze mówię, Hania? Prawda. Hani tata tak zawsze mówi, pozdrawiamy Janusza. Lepiej sprzedać niż nie sprzedać. Chociaż z drugiej strony poniżej kosztów utrzymania też nie warto sprzedawać, ale no umówmy się, 100 zł, no to jest dobra cena za jedną noc. I jest późna godzina. No i jest późna godzina już, nie? Bo jest 18. I najważniejsze w pokoju to air condition. Bez tego ani rusz, bo mamy na zewnątrz wciąż jakieś 35 stopni. Hania mówi, że tutaj jeszcze jest duża wilgoć, ale ja tutaj bym powiedział, że ten poziom wilgotności już nieco spadł względem tego, co było na wybrzeżu w Abidżanie, bo w Abidżanie niestety to było naprawdę tragiczne. Hanela, a jakie są twoje odczucia? Bo ty jesteś pierwszy raz w takiej, powiedziałbym to... Nazwę to czarną Afryką, czarna Afryka, bo ta arabska Afryka na północy, w której już miałaś okazję być, faktycznie jest inna, nie? Jest inna, że się czuję, że oni są bardziej, czy mniej zainteresowani nami, mniej na nas patrzą, ale jest mocno, jak wchodzimy do autobusu gdzieś, to oni są tacy głośni, tacy wow, czuję się naprawdę jakby mnie chcieli pożreć, ale tak w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Ale jakbym miała tam wejść, już nie wysiąść, bo po prostu mój głos gdzieś tam zaniknie między nimi. Ciężko z jedzeniem, prawda? No i ciężko z jedzeniem, tak. Dzisiaj nawet to, co dostaliśmy, to jakoś tak ciężko przechodziło. No, tam było takie tłuste mięcho, niestety tłuste z ryżem. kości i wszystko. No i właśnie też pikantne. I większość rzeczy jest lekko pikantna. A teraz dość ciekawe pytanie, tak z mojej perspektywy wykorzystuję fakt, że jesteśmy razem. Kobiety często pytają o to, czy czujesz się bezpiecznie. Jakie są twoje pierwsze wrażenia dotyczące czarnej Afryki? Właśnie dzisiaj to były takie pierwsze, jak byliśmy razem, to czułam się bezpiecznie, ale dlatego, że cała jakby wszystko na ciebie szło, jakby większość mężczyzn dzisiaj przynajmniej, z którymi rozmawialiśmy, w ogóle na mnie nie patrzyło, tylko tobie w oczy, tylko Tomaszowi. Dzieci jak się rzuciły, to tylko na ciebie, jakby od ciebie chciały pieniądze, mnie w ogóle jakby mnie tam nie było. A to prawda, tak jak właśnie w tym odcinku. Przewincie tam do połowy mniej więcej, te dzieci na mnie się rzuciły, jak absolutnie, na choinkę. na mnie w ogóle Czyli jakby mnie nie trzeba. system hierarchiczny, ojciec ma pieniądze. No i tak jak mówił nam kto? Nie ksiądz, tylko pastor. Że mężczyzna jest bankomatem w tych domach, więc oni w ogóle na mnie nie patrzyli. Także czuję, że Tomek i tak zbiera całą tą... to, co trzeba odepchnąć od siebie, jakby osoby, wszystko, więc ja się czuję całkiem dobrze, ale jak byłam sama z samymi kobietami, też czułam się bezpiecznie. Oczywiście są, jacyś tam podchodzą, ale jak na razie bardzo... No jeden chciał po prostu twój numer i się z tobą ożenić, jak szłyście na mecz. Tak, jeden się chciał ożenić, jeden do mnie też podszedł i zapytał się, czy mówię po francusku i czy dam mu numer. Powiedziałam, że mu nie dam, zbiliśmy żółwika i poszedł dalej. Czyli kultura. No, totalna kultura. No to super. Czyli co? No. Czyli ogólnie sama kobieta może jechać? No na dobra, powiesz, nie wiem, poczekaj, dobra. Nie wiem na razie. Powiesz w następnych odcinkach, bo faktycznie... Nie wiem, na razie, za krótko. Tak, za krótko i więcej dni, więcej... Ja myślę, że tak po 2 tygodniach, może po miesiącu. Tak. No w różnych miejscach, różnych sytuacjach. Tak, będzie większy pogląd. Wtedy. No. Dzięki, Hanna. Dobrze, moi drodzy, zatem kończymy dzisiejszy odcinek, 4. odcinek. Zapraszam z tego miejsca na 5. odcinek. Pamiętajcie o włączeniu dzwoneczka i powiadomień na kanale, po to, żeby nie ominął was żaden odcinek. Rzecz jasna, kciuk autostopowy pod filmem, oczywiście ślad węglowy, czyli komentarz, oraz poczta sandałowa, czyli podanie odcinka dalej na WhatsAppie, Messengerze. To jest bardzo ważne, żeby kanał nabierał mocy i mam nadzieję, że bardzo szybko dobijemy 100 000 na kanale. To będzie taka wisienka
na torcie. Serdecznie pozdrawiam i melduję, że Hania nie głodna. No, nie jestem głodna. Ale zjadłam... przez cały dzień głodowałem i ja, i Hania. Zjadłam tyle ryżu generalnie, nic więcej. Z dzikim mięsem. No dobrze, wszystkiego dobrego. Słyszymy się i widzimy w kolejnym odcinku. Polecam nadrobić też pozostałe serie na kanale. Czołem. Kluski z rosołem.